Dzisiejszą noc spędziliśmy na parkingu przy szlaku prowadzącym na Cergową, jeden z najbardziej charakterystycznych szczytów Beskidu Niskiego. Położona nieopodal Dukli, z 3 wierzchołkami i tajemniczymi jaskiniami, oferuje niezwykłe widoki i dziką przyrodę. Na szczycie czeka wieża widokowa, z której rozpościera się zapierająca dech panorama. Gotowi na przygodę? Ruszamy na Cergową. Siłówka, przysiłek Cergowej. W zasadzie to jedna miejscowość, łączy się z Duklą. Parking na takim wysokim wzgórzu. Jak widzicie, dzisiaj wchodzimy na Cergową. Tutaj kawałek stąd, szlak bardzo krótki, 2,2 km. Będziemy przechodzili również przez Park Narodowy Tysiąclecia. Po drodze miniemy Złotą Studzienkę, w której woda podobno czyni cuda. Związane to wzgórze jest bardzo ze Świętym Janem z Dukli. Podjazd, no powiem wam szczerze, było to pewne wyzwanie, bo bardzo stromo do góry. Wjechaliśmy prawie na 700 metrów, a jakieś 680 metrów. I taka ciekawostka, górny parking przy samym szlaku jest za darmo, natomiast te parkingi poniżej są płatne. Z parkingu od razu schodzimy na dół. Jest tutaj, w tym regionie nie ma niedźwiedzi akurat, ale występują rysie, wilki, no wiadomo, wszystkie kopytne. Ponad 100 rodzajów grzybów na Cergowej występuje. Taka ciekawostka. I wchodzimy na żółty szlak. Pierwsza informacja, pierwsza tablica informacyjna. Taka przyrodnicza do Złotej Studzienki to jest. Wygląda to w ten sposób. I na Cergowej znajduje się wieża widokowa, wybudowana 5 lat temu. W formie takiej wieży wiertniczej typu kanadyjskiego, bo tutaj te regiony Dukla i okolice to są regiony, gdzie wydobywano ropę naftową. Stąd w zasadzie cały światowy przemysł naftowy pochodzi. Wchodzimy na mostek. Na Cergowej również wiele ostańców jest z piaskowca dukielskiego tak zwanego. Ale trzeba iść to troszeczkę kawałek dalej poza szczyt, żeby je obejrzeć. Spacerek zapowiada się już od samego początku ciekawie. Widać, że szlak jest bardzo uczęszczany, bo jest wydreptany. Łagodnie się pnie do góry. I docieramy powoli do granicy rezerwatu. Rezerwat Tysiąclecia na Górze Cergowej. Utworzony w 1963. Powierzchnia 63 hektary. Idąc ścieżką przyrodniczą w kierunku Cergowej, napotykamy na bardzo fajne tabliczki informacyjne, co zobaczyć można, co tutaj rośnie. Tutaj w tym miejscu mamy rozejście szlaku. Rozejście w sensie takim, że możemy zrobić pętelkę w tym rezerwacie Tysiąclecia na Cergowej Górze. Tereny podmokłe są ostoją różnorodności biologicznej. To wodopój dla ptaków i ssaków. Miejsce rozrodu gadów i płazów. Żyją tu traszka karpacka, salamandra plamista, kumak burski, zaskroniec, żmija, rosną rzęsa wodna, płesznik czerwonikowy, tużyce i wierzby. I co kawałek mamy takie fajne tabliczki, bardzo ładne te tabliczki, są ręcznie robione wszystko, nie jest to jakaś wydrukowana. Ktoś wsadził trochę serca i pracy w to, informując nas po kolei, co można tutaj spotkać. Bardzo przyjemnie się idzie, szlak jest super. Słuchajcie, a przy okazji, jak to w Beskidzie Niskim, droga krzyżowa. Powiemy wam, że trochę żeśmy pojeździli po tej Polsce, ale Beskid Niski wydaje nam się najbardziej religijną krainą naszego kraju.
Jesteśmy w miejscu, gdzie tablica informuje nas, że jest to miejsce życia i modlitwy świętego Jana z Dukli. Nie jest to do końca prawdą, ponieważ Jan z Dukli, owszem, prowadził tutaj pustelnicze życie w tym miejscu, natomiast był bardzo obficie odwiedzany przez miejscowych tutaj mieszkających pod Cergową, a chciał prowadzić te pustelnicze życie, dlatego po jakimś czasie opuścił tutaj to miejsce i przeniósł się z drugiej strony Dukli. Tam jest wybudowana też kapliczka, natomiast tutaj znajduje się studzienka i kwestia wiary. Jeżeli ktoś wierzy, to tutaj zdarzały się cuda, uzdrowienia i inne tego typu rzeczy. Czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, bardzo fajne miejsce. Warto tutaj sobie przyjść, blisko miasta, świeże powietrze. Trochę samochody z drogi słychać, a to gdzieś tam na dole, ale to niesie się do góry, w zależności jaka propagacja powietrza jest. I kawałek stąd, za studzienką, zacznie się takie dosyć gwałtowne podejście na Cergową. Słuchajcie, szlak pokazuje, jak strome jest podejście. Leci szlakowskaz w górę. Więcej strachu w tych internetach na temat tego podejścia, jak jesteśmy w połowie. Nie, naprawdę fajne. Podejście jest takie dosyć strome, ale jest kawałek tego podejścia. Cergowa to ikoniczny szczyt Beskidu Niskiego. Jak słyszeliśmy od miejscowych, najpiękniejszy w całym Beskidzie Niskim, wznoszący się na 716 metrów nad poziomem morza. Jej 3 charakterystyczne wierzchołki wyłaniają się spośród lasów, tworząc wyjątkowy krajobraz. Przez górę biegnie główny szlak beskidzki, najdłuższy szlak turystyczny w Polsce. Na szczycie znajduje się dawna wieża widokowa, wcześniej triangulacyjna, z której można podziwiać panoramę Beskidu i dalej, aż po Tatry. Cergowa kryje także system jaskiń, zwanych borsuczymi dziurami, które przyciągają miłośników sporologii fascynującymi formacjami skalnymi. To idealne miejsce dla każdego, kto szuka ciszy i dzikiej natury. Fantastyczne miejsce na rodzinną wędrówkę nawet z 10-latkami. Ostatnie 300 metrów. Zostało nam jeszcze 37 metrów przewyższenia. No i tak od tego miejsca, tych kapliczek, tak te pierwsze podejście 200 metrów naprawdę bardzo strome, a te drugie podejście to takie dosyć wyczerpujące, bo cały czas jednostajnie pod górę się idzie. Dopiero teraz żeśmy wyszli na takie lekkie wypłaszczenie. Docieramy już do szczytu. Na szczycie jest dość sporo miejsca, żeby odpocząć. Ławeczki, tradycyjny krzyż. Na Cergowej znajdziemy również tablicę pamiątkową ku pamięci Ryśka Majki Mausera, wieloletniego przewodnika beskidzkiego. Jesteśmy na samej górze wieży Cergowej. Wieża jest nowa, fajna, widać, że nowizna, masywna konstrukcja, a więc nikt nie powinien mieć tu strachu żadnego wejść. Podłoga jest lita z drewna, nie żadna kratka. Niektórzy mają obawy wieże, na które mają podłogę z kratki. Widoczki przepiękne, niestety widać ten smog, zanieczyszczenie, widać powietrza, że to wisi wszystko. Nawet tutaj. Schodzimy na dół. I kochani moi, schodzimy z Cergowej.
Nie wiem, ogólnie na pewno tu już mamy 4 km, moi drodzy. Więc cały szlak według mnie będzie miał około 6. 6-7 km, tak mi się wydaje, to 7. będzie miał cały. No i kochani, docieramy do samochodu z powrotem. Cały spacerek zajął 3 godziny. Idzie szefowa. Zaliczone. Tutaj trochę ciężki dojazd. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą miejscówką do spania, to jeszcze niech chwilę poczeka. Zobaczycie, jak będziemy zjeżdżać, jaka tu jest droga. To jest taka bardzo, bardzo szeroka droga na jeden samochód. No i co teraz, kuźwa? Dziękujemy. Jeśli ten film jest inspiracją dla Twojej wycieczki w te okolice, zasubskrybuj nasz kanał i sprawdź kolejny odcinek. Do zobaczenia.